gdyby Kai mieli mieć koncert w jakimś mieście w Polsce, to ja gorąco zachęcam, żeby była to właśnie Łódź, ponieważ no tutaj po prostu... Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentujemy sobie bardzo fajną piosenkę. Zanim przejdziemy sobie do tego kto, co, jak, po co, dlaczego, gdzie, kiedy, z kim, jak i w ogóle o co chodzi, to ja przypomnę Wam o plebiscycie na naszego zwycięzcę Eurowizji 2025. Zasady są proste, sami przyznajecie punkty, ile chcecie, komu chcecie. Zostawię Wam link do formularza w przypiętym komentarzu oraz w opisie. Zapraszam Was serdecznie, no myślę, że warto, myślę, że będzie fajnie, jeżeli właśnie zagłosujecie. Ja już Wam z góry za to bardzo dziękuję. No i słuchajcie, jako że Eurowizja sama daje mi content w postaci tej serii A Little Bit More, gdzie artyści właśnie z tegorocznej edycji Eurowizji robią jakieś różne na przykład inne wykonania swoich eurowizyjnych piosenek albo jakieś swoje inne piosenki prezentują, powiedzmy ze swojego repertuaru, no to jako że mamy taki content, no to ja stwierdziłam, że w sumie dlaczego tego nie ruszyć, jak to jest fajne, można coś z tego zrobić, można sobie na to zareagować. No i z tej okazji stwierdziłam, że w sumie dlaczego nie? Odwalę się jak szczur na otwarcie kanału i sobie coś skomentujemy, zareaguję sobie na coś. No i słuchajcie, jako że tych filmików trochę już jest, a będzie ich jeszcze więcej na pewno do maja, bo tam ciągle przybywa tego kontentu, no to ja na pewno każdej z tych piosenek i z tych wykonań nie dam rady skomentować. Natomiast no ja stwierdziłam, że sobie po prostu wybiorę te najciekawsze, te, które mi się najbardziej podobają i sobie na nie zareaguję. To jest mój subiektywny wybór, więc to jest taki bonusowy jakby content ode mnie. Nie wiem, ile z tych piosenek uda mi się skomentować. Na pewno mam jeszcze co najmniej jeden jeszcze pomysł mam, ale ja coś jeszcze wymyślę. No na pewno jeszcze coś z tego bym chciała ruszyć, więc no pojawi się coś, to jestem tego pewna. Wtedy postaram się odwalić jak piżmak na otwarcie cieku wodnego, także skoro dzisiaj jak szczur na otwarcie kanału, no to trzeba trzymać jednak ten poziom. No i w związku z tym dzisiaj zareaguję i skomentuję piosenkę pod tytułem Karar Yarpaid. Kai to jest moje odkrycie tegoroczne i ja wiem, że po prostu oni zostaną ze mną na dłużej ze swoją muzyką. Ja ich mega bardzo polubiłam i serio, oni po prostu mi dają mega dużo uśmiechu, więc szanuję to bardzo. No to co, zróbmy to po prostu i zobaczmy sobie wspólnie piosenkę pod tytułem Chłopy w robocie. To się jeszcze nie zaczęło, a ja już cieszę ryja. Uwielbiam ich. Jako łodzianka utożsamiam się z tym, bo Łódź też jest rozpieprzona koparkami. Też sobie czasem na nie patrzę. Slay. Tyle mam do powiedzenia. O. W ogóle uwielbiam to, wiedząc o czym ta piosenka jest, jak patrzę na ich wdzięk i powagę. Jak dorosnę, to chcę umieć tak tańczyć. W sensie serio. To jest urocze. Co prawda ja już trochę tak dorosłam. Może jak bardziej dorosłe. W sumie oni są rok starsi ode mnie, więc może właśnie dopiero za rok osiągnę taki poziom. Jezu, uwielbiam. To mi daje taki vibe Eriki Wickman. Ten moment. Nie no, oni są po prostu zajebiści. Zajebiści są. To jest mój komentarz w tej sprawie. No ja to też mogę oglądać non-stop w kółko i to mi się nie nudzi. No tak samo jak Barabada Bastu, jeśli mam być szczera. W ogóle polecam całą ich dyskografię. Jeżeli nie słuchaliście, to zachęcam. Fajnie jest. Uwielbiam ich. No co ja mogę Wam tutaj powiedzieć? Powiem Wam, że to jest inne bardzo niż Barabada Bastu, ale to jest równie zajebiste, jeżeli mam być szczera. W ogóle uwielbiam te role, jakby, w które oni się wcielają, bo każdy z nich jest tak inny
i jednocześnie to tak pasuje do nich, w sensie oni są tak dobrani do siebie, że to tworzy genialną całość. Oni są też w ogóle mega sympatyczni w tym, co robią. Wzbudzają taki szczery uśmiech, nie potrzebują wywoływać żadnych kontrowersji przy tym, tylko oni po prostu oni są w tym autentyczni, oni są szczerzy i oni naprawdę potrafią wywołać uśmiech na Twojej twarzy, nieraz niemalże z niczego. Są ludzie, którzy chcieliby być, powiedzmy, zabawni i dwoją się i troją, żeby tak było, a nie wyjdzie im to tak, jak właśnie im tutaj, pomimo że oni nawet nie robią tutaj jakiegoś niesamowitego show, tylko po prostu są spójni właśnie z tym wszystkim, co tworzą. I to mi się bardzo podoba, jeśli mam być szczera. Ja bym w życiu chciała więcej takich momentów właśnie, kiedy na mojej twarzy pojawia się szczery uśmiech, taki niewymuszony, zupełnie naturalny i to jest właśnie taki moment, dlatego ja bardzo ich lubię. I teraz przejdziemy do warstwy merytorycznej, czyli powiem Wam, o czym ta piosenka opowiada. Otóż podmiot liryczny jest zafascynowany chłopami w robocie, którzy sobie coś tam budują i coś tam sobie robią na koparkach i właśnie tam, no tak, koparki, dźwigi, budowa. Podmiot liryczny po prostu obserwuje z zachwytem i nie może przestać. No i jako łodzianka, czyli osoba, która ma koparki i rozpiździel na każdym rogu, utożsamiam się z tym, ponieważ ja też lubię sobie czasem stanąć i zobaczyć, jak jeden robi, a 5 stoi i patrzy, czy ten jeden dobrze robi. Także słuchajcie, gdyby Kai mieli mieć koncert w jakimś mieście w Polsce, to ja gorąco zachęcam, żeby była to właśnie Łódź, ponieważ no tutaj po prostu będzie dużo koparek, będą chłopaki zadowoleni, ja to gwarantuję. Także zapraszam serdecznie. We have a lot of koparkas here. No i co ja mogę tutaj więcej powiedzieć? Ja mogłabym w kółko powtarzać to samo, że dla mnie to jest super, że bardzo ich lubię, ale myślę, że znudzilibyście się po jakichś 15 minutach, więc na tym może poprzestanę. Dajcie mi oczywiście znać, co myślicie o piosence Karar i Arbeit. Czy lubicie, czy Wam się podoba występ, czy może właśnie słuchaliście innych ich piosenek i Wam się też podobają. Podzielcie się tym, ja chętnie poczytam. Przypominam o tym naszym plebiscycie na zwycięzcę Eurowizji, żebyście nie zapomnieli tam zagłosować. Wszystko będzie w opisie i w przypiętym komentarzu. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, o łapkach w górę. Ja słyszałam takie plotki, że podobno jak się da łapkę w górę, to można wygrać darmową koparkę, więc jakby ktoś był zainteresowany, to ja myślę, że raczej na pewno coś jeszcze z tej serii A Little Bit More skomentuję, bo tam są całkiem fajne rzeczy i całkiem ciekawe, więc na pewno coś się jeszcze z tej serii pojawi, a tymczasem ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu, zwłaszcza jeżeli dotrwaliście do końca. No i co? Ja będę się już z Wami żegnała. Trzymajcie się i do zobaczenia.